Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. 22. Przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaki będzie dla Was nowy rok numerologiczny. Jaka będzie ogólna energia. Ulala, tutaj jest as buław, który jest związany z płodnością, z siłą, motywacją. Słuchajcie, z nowymi etapami, bo jak najbardziej każdy as mówi o nowym początku. Co do Was przychodzi? Co się pojawia? Przychodzi do Was z kolei karta wieży. No i powiem Wam, że grubo. 22 rozpoczęły grubo, powiem kolokwialnie. Myślę, że to będzie bardzo intensywny rok, w którym bardzo dużo się zadzieje. Będą niesamowite zwroty akcji. Tutaj zza winkla ktoś może niespodziewanie, nieoczekiwanie wyskoczyć i coś Wam zaproponować. Ale też mam wrażenie, że macie w sobie bardzo dużo siły do nie tylko burzenia, ale do tworzenia nowego i tutaj tak bardzo zero-jedynkowo mam wrażenie, że w tym roku podchodzicie do rzeczywistości. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi karta maga i powiem tak, w negatywie on kojarzy się z osobą, która dużo gada, mało robi, nie dotrzymuje słowa, robi maślane oczy i myśli, że wszystko ujdzie mu płazem lub jej i wydaje mi się, że z kimś takim się rozprawiacie w tym roku. Ewentualnie tutaj z takiego leserowania, znowu powiem kolokwialnie, i z takiego odkładania na później, z lenistwa lekkiego, mam wrażenie, że wchodzicie w energię manifestacji i działania. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy pokazujecie się jako as mieczy i podkreślam, znowu, że jest grubo. Macie już 2 asy i kartę wieży, kartę maga, czyli 2 karty z wielkich arkan. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest królowa kielichów, czyli przedstawicielka trygonu wody, rak, skorpion, ryby. Ewentualnie pracować nad emocjami, ale jak tak patrzę na całość, to nie widzę, żeby tutaj był z nimi problem, ale to zaraz, może jeszcze to wyjdzie. Czego nie robić, czego unikać? Unikać 2 monet, czyli w pewnym sensie niezdecydowania, a z przełożenia 5 buław, konflikt lub rywalizacja. I powiem Wam tak, dużo się dzieje, a właściwie będzie się działo, ale myślę, że to dobrze. I też widzę, że tutaj we wszystkim na szczęście zachowujecie zdrowy rozsądek. Jest dużo wielkich arkan, jest też dużo asów, 2 na 2 właściwie i najwięcej chyba, słuchajcie, buław, a buławy są związane z trygonem ognia. Zacznijmy od tego, że z przełożenia macie 5 buław i to jest karta konfliktu bądź rywalizacji. I teraz tak, w relacjach będzie się bardzo dużo działo,
zaprowadzacie porządki, nie boicie się starć, nie boicie się konfrontacji i wprowadzania nowych zasad. Tutaj po prostu jesteście w stanie zmieść wszystkich po to, żeby żyło wam się lepiej. Jeśli chodzi o piątkę buław, to ona też mówi o rywalizacji, więc ten rok sprzyja rozmowom kwalifikacyjnym, mediacjom, braniu udziału w jakichś turniejach, zawodach. Nawet jeśli, słuchajcie, ktoś chce się starać o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny czy do sanatorium. No tutaj mam wrażenie, że nie ma z wami równych i no, ten rok niewątpliwie sprzyja rywalizacji i wygranej, więc no, wykorzystałbym te szanse. Jeśli chodzi o ogólną energię, to macie asa buław i no, on jest tutaj taki płonący, pełen wigoru i wychodzi na to, że czeka was w tym roku nowy początek związany z przyjściem sił, energii, pasji, motywacji. No też nie ukrywam, że część z was jest w stanie odkryć nowe hobby, które zacznie, mam wrażenie, przynosić wam za jakiś czas po prostu pieniądze. Na pewno widzę, że jesteście nakręceni bardzo, ale spokojnie, no nie przez 365 dni w roku. No, ta karta mówi, jak może być i ewentualnie no może wam tutaj to czytanie poradzić, co robić, ale na pewno widzę, że jest jakieś odrodzenie i opłaca się zmieniać, opłaca się ryzykować. Też tutaj widzę, że jeśli chodzi o osoby, które na przykład chciałyby rozpocząć pracę jako nauczyciele, coachowie, doradcy, to jak najbardziej wypadałoby spróbować. Momento. Słuchajcie, przychodzi do was karta wieży i ona kojarzy się z czymś bardzo nieoczekiwanym, z takim gromem z jasnego nieba, z energią do zburzenia tego, co już wam nie służy, do tego, co jest zbudowane na niesolidnych fundamentach. No dosłownie, no dom na piasku. Takiego nie potrzebujecie, bo on prędzej czy później się i tak zawali. Więc zanim sam się zawali, wy go tutaj, no powiedzmy, robicie dekonstrukcję, czy tam rozbieracie go i od początku chcecie stawiać gdzieś czy granice, czy właśnie fundamenty. I o co tutaj chodzi? Że wy macie takie bardzo zero-jedynkowe w tym roku myślenie i nie zwlekacie z podjęciem decyzji na przykład o zmianie pracy, o zmianie nawyków, nie przejmujecie się tym, co myślą o was inni i na takiej zasadzie, że o, to może nie będę sobie robić zielonej fryzury, zielonych włosów, bo co sąsiadki powiedzą? No nie, tym razem zrobię tak, jak ja chcę. Marzy mi się od dawna, a co mnie to obchodzą, co tam te stare, słuchajcie, dewotki za przeproszeniem tam pomyślą. No wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Tutaj widzę, że w tym roku nie obawiacie się ryzykować i na pewno przyjdą szanse do tego, aby coś bardzo diametralnie, radykalnie zmienić w waszym życiu. I ja tutaj widzę, że no ktoś może być na takiej zasadzie, że rzucam wszystko, jadę w Bieszczady. No tak, słuchajcie, tak się mówi, no taki żarcik, ale kosmonaucik, ale no widzę, że ktoś naprawdę ma do tego siłę i możliwości. Do przeszłości odchodzi karta maga, więc jakaś manifestacja jest. Coś tutaj udaje wam się zamanifestować, jakąś zmianę, ale też widzę, że osoba, która właśnie no, daje wam obietnicę bez pokrycia, zabiera się jak pies do jeża, obiecuje i tutaj słuchajcie, już ta relacja się ciągnie i ciągnie, a nie ma jakiejś decyzji czy jakiejś deklaracji ze strony danej osoby, to wy to po prostu najzwyczajniej w świecie zrywacie. I czy, jeśli tutaj chodzi o relacje romantyczne, partnerskie, czy koleżeńskie, zawodowe itd., to już wy sobie wybierzcie, ale no widzę, że nie uznajecie półśrodków. Tak troszeczkę skorpionowo mi tutaj daje ta energia. Ciekawy jestem, spod jakich jesteście znaków, więc piszcie. Też polecam sprawdzić sobie czytanie dla czwórek, no bo 2 + 2 to 4. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako as mieczy. I
to jest chyba mój ulubiony ze wszystkich asów, bo on raczej mówi o takiej czystości i jasności umysłu. Więc na szczęście w tym całym chaosie i w tym całym pędzie, zmianom i słuchajcie, nieoczekiwanym zwrotom akcji w tym roku, no wy na szczęście odnajdujecie ten spokój ducha i zdrowy rozsądek. Tu jest powiedziane, że nie boicie w tym roku się odcinać grubą kreską raz na zawsze od tego, co trudne, od tego, co niepewne, od tego, co nie daje wam radości. I ja tutaj widzę bardzo dużą zmianę, nawet słuchajcie, jeśli chodzi o wasz sposób myślenia. I wydaje mi się, że u części z was może dokonać się takie przebudzenie duchowe. I czy to chodzi o nawrócenie się, jeśli chodzi o wiarę waszą, czy o przywrócenie wam, słuchajcie, motywacji i radości życia, no to już sprawa personalna. Ja się chętnie dowiem, ale myślę, że jest dużo do odzyskania. W Radzie jest Królowa Kielichów i no ona jest bardzo pogodna, kochająca, być może w negatywie za bardzo tak oddająca siebie dla innych. I jest tutaj powiedziane, żeby no, nie pozwalać innym wchodzić wam na głowę i nie podkładać się innym, bo wy na tym nie skorzystacie i taka postawa no, na dłużej jednak się nie opłaca. I nie chodzi tutaj o to, żeby, no nie wiem, nie dzielić się ze swoimi dziećmi, z osobami potrzebującymi, czy no, z tymi, które są dla was ważne, ale no, chodzi o to, żeby nie odejmować sobie wszystkiego, tylko jednak coś dla siebie zostawić. Pamiętajcie po prostu o swoim dobrze, o swoim dobru. Jeśli chodzi o Królową Kielichów, to tu jest powiedziane, żeby się kochać i jeśli chcecie spróbować powiększyć rodzinę, to w tym roku ma to się udać. Czego nie robić, czego unikać? Dwójka monet. Słuchajcie, no powiem tak, nie pozwalać innym grać wam na nosie, nie pozwalać innym, żeby wpływali na wasze decyzje życiowe i nie pozwalać sobie na to, żeby w waszych życiach były relacje, które no po prostu was trzymają w miejscu. No ile można czekać na to, aż ktoś się określi? Ile można czekać na to, aż ktoś wreszcie da wam obiecaną podwyżkę? No nie, trzeba tupnąć nogą i pamiętać, że no to wy macie wpływ na swoją rzeczywistość. To wy ją kreujecie, a nie na odwrót. Jeśli chodzi o dwójkę monet, to tutaj też jest powiedziane, że wypadałoby w tym roku zadbać o swoje zdrowie i spróbować na przykład wykonać dawno odkładane zabiegi, czy wybrać się wreszcie do sanatorium, czy do jakiegoś spa, żeby podreperować swoje samopoczucie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.